Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić ramkę na zdjęcie z kwiatami kanzashi. Film nagrałam na prośbę widzów. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Z tasiemki o szerokości 38 mm ucinam 6 kwadratów. Kwadrat składam na pół, znowu na pół i jeszcze raz na pół. Opalam wierzchołek i zaciskam. Odcinam róg płatka, opalam i zaciskam. Odwijam środek płatka do góry. Tak samo robię pozostałe płatki. Teraz brzeg płatka pokrywam klejem i przyklejam drugi płatek. W taki sam sposób przyklejam pozostałe płatki, tworząc kwiat. Środek maskuję cyrkonią. Do dwóch kawałków tektury przyklejam kartkę A4. Na odwrocie jednej z tektur przyklejam kartkę wielkości 21 na 13 cm. Na drugiej tekturce 3 cm od boków zaznaczam i wycinam obszar 9 na 13 cm. Z wyciętej kartki robię podpórkę. Teraz przyklejam paski tektury do tylnej części ramki. Robię to w taki sposób, by bez problemu wsunąć zdjęcie do ramki. Podane wielkości dotyczą zdjęcia o wymiarach 10 na 15 cm. Tekturki pokrywam klejem i przyklejam przód ramki. Do ramki przyklejam podpórkę. Następnie na przodzie mocuję siatkę. Teraz przyklejam sztuczne kwiaty. Z zielonej tasiemki skręcam łodygi do kwiatów. Do tasiemki przyklejam kwiaty kanzashi. Całość dekoruję perełkami. Mocuję kokardę. Na kostkach klejących mocuję wydrukowany napis. I gotowe!
Taka ramka to świetny pomysł na prezent z okazji Dnia Babci, dziadka, urodzin czy rocznic. Możecie ją oczywiście udekorować innymi kwiatami oraz dodatkami. Jeśli podoba Wam się taka ramka, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam! Pa, pa!